Cześć, witam Was serdecznie na kanale u Białego. Dzisiaj finał naprawy Corsy 1.3 CDTI 2009 rok, 55 kW, 1.3 dieselek. Były problemy z odpalaniem na ciepłym tego silnika, szczególnie na ciepłym. Nieraz nie odpalał, nieraz odpalał. Czasem trochę dłużej kręcił, było za dużo oleju w silniku ogólnie. Były problemy układu paliwowego. Przerzucam na przednią kamerkę i pokażę Wam, co robiłem i do czego doszliśmy z tym autem. A już jest naprawione. No i tak, zaczęło się od tego, że znajoma klientka moja stała od lat, zadzwoniła do mnie, żeby jechać jej scholować auto, ponieważ nie chciało odpalić. Zaczepiliśmy już linkę do haka, ale coś mnie tknęło, żeby te auto spróbować odpalić. Spróbowaliśmy odpalić, okazało się, że auto odpaliło, a jej zagroma nie chciało odpalić. Auto było nagrzane, ostygło i odpaliło, czyli już wziąłem poprawkę, że coś może być odnośnie temperatury. Po podłączeniu pod komputer przyjechałem na warsztat, okazały się dwa jakieś tam błędy układu paliwowego. Jeżeli uda mi się, załączę jakieś zdjęcia. No i co, zacząłem od układu paliwowego, czyli zrobiłem, ogólnie wyjąłem filtr paliwa, zlałem całe paliwo. Tak jak puściłem w jakimś shorcie czy w jakimś filmiku, było bardzo dużo jakichś takich białych fleków w tym paliwie, takich jakby, nie wiem, ja to nazwałem pasożyty ropne. Puściłem na ten temat shorta, że właśnie warto często wymieniać filtr paliwa, bo tu był wymieniony olej i wszystko, ale filtr paliwa był zostawiony stary, chociaż aż tak stary nie był, no ale na pewno więcej jak rok już nie był wymieniany. No i zlałem to paliwo, wiadomo, no i oczywiście przed wyjęciem filtra paliwa zrobiłem próbę przelewową. Na próbie przelewowej dwa wtryskiwacze, też jeżeli bym znalazł zdjęcia, bo to było robione wcześniej, kilka tygodni temu, czy nawet ponad miesiąc. Na próbie przelewowej dwa wtryskiwacze widać ewidentnie, że nie domagały, więc konsultacja z klientką, wyjąłem, zawiozłem do sprawdzenia, pompiarz to samo mi powiedział, że na maszynie dwa tam wtryskiwacze źle pracują, więc robimy. Zrobiliśmy te wtryskiwacze, wymieniłem ten oczywiście filtr paliwa, listwa wtryskowa została wymyta, te wszystkie przewody, filtr ten też może zamieszczę zdjęcie, bo sitko w tym, nie filtrze, tylko w tym regulatorze ciśnienia, sitko było takie pozapychane też tymi białymi takimi flekami, takie, ciężko powiedzieć jak to, tak jakby się jakaś parafina z ropy wytrąciła, no, czy od tych dodatków paliwowych, nie wiem, no bardzo źle wyglądała ta ropa w każdym razie. No i co, wszystko pomyte, samochód odpalony, błędy pokasowane. Stwierdziłem też delikatny nadmiar olejów w silniku. No i auto oddałem, żeby pojeździła klientka po prostu tym autem i zobaczyć, co się będzie działo dalej. Na początku było oczywiście wszystko dobrze, auto odpalało, więc nie było do czego się przyczepić. No ale po tygodniu, dwóch jazdy okazało się, że nadal wyskakuje jakiś błąd, czyli błąd ciśnienia paliwa, dwa błędy dokładnie układu paliwowego. No i co? Mówię, dobra, to wymienimy ten elektrozawór ciśnienia tego paliwa, ponieważ on był no bardzo pozawalany tymi elementami tego paliwa, tymi białymi takimi, mówię, takimi smarkami, więc uznałem, że to będzie dobry trop. Wymienimy go po prostu na nowy, jest to też kilka stów, więc spory wydatek, no ale układ paliwowy będzie już prawie cały nowy, zrobimy. Wymieniliśmy ten czujnik ciśnienia paliwa. Za jakiś czas oczywiście jedziemy, jazda próbna. Próbujemy wypalić DPF-a, no bo cały czas paliła się ta sprężynka od DPF-a, no ale niestety wtedy jeszcze był wydech uszkodzony i przerwałem to wypalanie DPF-u z tego powodu, żeby po prostu coś się w aucie nie zapaliło. Uzgodniliśmy, że pospawam wydech, dopiero tego DPF-a wymienimy. No i generalnie cały czas na chwilę się uspokoiło, bo te błędy układu paliwowego były sporadyczne. I podczas jazdy bywało tak, że czasami po prostu tak jakby parametr zadany, a parametr taki prawidłowy, czyli były po prostu nie nadążały za sobą, czyli na przykład komputer chciał 600 bar, a otrzymywał 500 bar ciśnienia paliwa i tak to mniej więcej wyglądało, więc minimalnie tak jakby to ciśnienie paliwa nie nadążało
No i dodatkowo po tym właśnie wypalaniu DPF-a była sytuacja taka, że ten samochód po rozgrzaniu, jak ten DPF się wypalał, bardzo się rozgrzał i ten samochód po prostu nie chciał zapalić nam. Ja byłem przy tym, normalnie komputer podpięty, mówię, co jest grane. No i mieliśmy chyba jakąś, zdaje się, wodę w samochodzie. Polałem trochę na tą pompę wtryskową. Polałem tą pompę wtryskową trochę tą wodą. Samochód tam trochę ostygł, zapalił. Więc powiedziałem tak, pojeździ jeszcze jakiś czas i dałem jej 5 litrów wody po prostu zwykłej. Jeżeli by się to powtarzało, polej tą pompę, jeżeli by ten samochód nie chciał zapalić, zobaczymy, czy to będzie po prostu, bo też może być wina sterownika, bo tu sterownik silnika widać, że był naprawiany kiedyś przez kogoś, bo je woda zalewała z tego właśnie podszybiatu w tych korsach. Mógł być też wina, wiadomo, czujnika wału, nieraz samochód nie generuje błędu, samochody to są już dość leciwe, więc często tam grzebane, tu silnik był robiony chyba ponad rok temu, więc może być wszystko tak naprawdę w takim aucie. Więc powiedziałem po prostu, żeby nie robić na darmo kosztów, żeby nie kupować pompy, nie regenerować znowu tysiące złotych, to pojeździ i po prostu jakby się zdarzyło, że to auto nie chce zapalić, polej wodą. No i tak się stało, pojeździła tam kilka tygodni, no ale już dzwoni, że ten samochód kopci i tak dalej, że chce go wstawić, ja akurat miałem czas, dobra, przyjeżdżaj. I podczas rozmowy mi powiedziała użytkowniczka auta, że właśnie 2 razy tak się zdarzyło, że nie chciał samochód zapalić, polali wodą i faktycznie po polaniu tej pompy wtryskowej wodą samochód od razu zapalił. Więc uznałem, no już nie ma co czekać, zamawiamy jakąś regenerowaną albo regenerujemy pompę i wkładamy. No i tak oczywiście uczyniłem. Pompa jest już włożona, regenerowana. Nowe podkładki, filtr paliwa wiadomo i tak był nowy, więc drugi raz go nie wymieniałem, bo to samochód zrobił może tam z 500, 700 może kilometrów. I po wymianie tej pompy już mówię, dobra, nie oddaję tego samochodu, wsiadam w niego i po prostu jeżdżę sam w różnych warunkach miejskich, pozamiejskich i oczywiście też go tak dusząc, bo klientka widzę, że nieraz tak lubi se strójki prawie ruszyć, czyli zdolnych tych warstw obrotowych po prostu zacząłem też przyduszać ten samochód, czy oby to się nie powtórzy. I po około 200 km przejeżdżonych jest dobrze, czyli uznaję, że naprawa wykonana prawidłowo, czyli po prostu winowajcą były wtryski, pompa, no i oczywiście filtr paliwa, zawór regulacyjny, nie powiem czy na 100% wymieniłem potrzebnie, ale one też się psują, więc jest oczywiście z oryginału, boszowski zdaje się, o ile dobrze pamiętam. I ten układ paliwowy jest po prostu dopieszczony, dopracowany. Olej oczywiście od razu wymieniłem, bo było jego, tam są bańki dwie. To jest bańka 5, tu jest jeszcze litr, czyli to jest około 6 litrów oleju spuszczonego, a wchodzi w ten silnik około 3,3 litra oleju, czyli oleju było prawie dwukrotnie więcej niż powinno być, także też to groziło, tego oleju przybywało, bo ten DPF się próbował wypalać. A jest też możliwość, że ta pompa stara mogła też paliwo puszczać do silnika, bo tak też wiem, że się dzieje w tych silnikach, że ta pompa po prostu wlewa paliwo nam do silnika. Czyli gdybyście mieli problem taki, że czasem auto Wam nie odpala, warto po prostu czasem schłodzić tą pompę, polać ją wodą. Jeżeli auto odpali, to macie odpowiedź, że może być uszkodzona pompa wtryskowa, aczkolwiek wiadomo, że jeżeli pompa już się wyeksploatowała, bo oddałem pompę do sprawdzenia i faktycznie pompiarz powiedział, że ona dawkę taką pracy ciągłej auta na obrotach ma dobrą, ale dawkę jakąś rozruchową miała o połowę za niską. Dawkę rozruchową tamta pompa miała o połowę za niską. Czyli ewidentnie tu wszystkie fakty się zgadzają, bo to jest też taka robota detektywistyczna, ale generalnie tak jak to wygląda, że i pompa i wtryski w miarę jednocześnie się w tym samochodzie zużyły. Przebieg samochodu, zaraz gdzieś tu kartka od oleju była, to będziemy wiedzieli, 288 tysięcy olej miał wymieniany, czyli teraz ma pewnie ponad 290 tysięcy. I poszły wtryski, poszła pompa do wymiany. I myślę, że spokojnie pewnie na 100 tysięcy, jeżeli ten silnik wytrzyma, na 100 tysięcy będzie spokój. Czyli jeżeli byście mieli właśnie kłopoty z tym odpalaniem i tak dalej, warto zrobić i wtryski, i pompę, i najlepiej u zaufanego pompiarza. Oczywiście filtr paliwa wymienić jednocześnie i w ogóle te filtry paliwa starajcie się wymieniać co wymiana oleju, czyli
Tak mi się wydaje, że co około 10 tysięcy kilometrów. Nie wiem, co tu jeszcze dodać. Bagnet się w ogóle, tam też wrzuciłem shorta, że bagnet się łamał, był zardzewiały. Na razie wrzuciłem, docięłem, zaznaczyłem tymczasowy, bo nie mogłem nigdzie bagnetu kupić. Oddam klientce auto, a na dniach jak bagnet jakiś nabędę, to go po prostu wymienimy. Teraz miałem jakiś zbędny od Pajero, docięłem go, po prostu zaznaczyłem tak jak stary, bo stary tu jest kręcony. Ja wam... O, już się wypadł z imadła. On tu się rozwarstwiło. W ogóle jest taki zardzewiały. Miałem klientce powiedzieć, że będzie do wymiany, ale nie zdążyłem. Mierzyłem olej kilkakrotnie. I z bagnetu zrobiły się dwa. Jeszcze tutaj te wnętrze tego bagnetu też wychodzi. Tu jest taki drucik. Czyli w zasadzie mamy już 3 części tego bagnetu, bo tu jest w środku taki drucik, na zewnątrz jest takie coś. I teraz dobrze w zasadzie, że to stało się u mnie, bo jakby zostało tam gdzieś w tej rurce, ciężko by to było jak gdyby wydobyć tam ze środka. Na szczęście jakoś to, jak wyjmowałem, stało się na wierzchu, więc już tego bagnetu nie wkładałem, bo tak by był problem z jego wyjęciem. Trzeba było całą rurkę pewnie od bagnetu wyciągać, żeby go wydobyć. No i to tyle. Myślę, że no bo trochę z tym autem przeszedłem, ale doszliśmy do jakiegoś tam sukcesu. Bez jakichś tam ogromnych kosztów na szczęście, no ale to też jednak parę groszy. Regeneracja wtrysków, regeneracja pompy, filtr paliwa, jakiś tam olej też się summa summarum nazbierało, ale efekt jest zadowalający. Zero błędów, samochód chodzi równiutko, nic nie kopci. Po wypaleniu tego DPF-a wypalić on też się nie chciał za bardzo, był cyrk, bo rura się zrobiła czerwona, ten samochód już prawie zaczynał się palić, więc tak naprawdę ja przerwałem tą operację i na komputerze po prostu wpisałem wymianę DPF-a, więc na razie on się przestał wypalać. No i zalecenia dla klientki: po prostu tym samochodem trzeba czasem dynamiczniej pojeździć na trasie, a jeżeli nie, jeżeli będą powracały te problemy z tym DPF-em, to po prostu no, trzeba będzie go usunąć, bo to nie ma sensu po prostu z tym się szarpać. Także no, tym bardziej już w jakimś leciwym aucie sprawia to kłopoty, ale zobaczymy teraz. Bagnet jak wjedzie nowy, będziemy obserwować stan oleju, czy tam się nic nie dzieje, błędy, ale póki co jest wszystko dobrze, deska czysta, samochód odpycha się dobrze, nic tam nie szarpie, bardzo dobrze odpala tak samo na zimnym, na ciepłym. A tu mówię, tu po mocnym rozgrzaniu auta był spory problem właśnie z odpaleniem. Także jeżeli Wam to coś pomogło, bo to były takie, można powiedzieć, na 2 miesiące rozłożona ta naprawa na kilka razy tak naprawdę, bo ja też nie miałem czasu, klientka nie miała czasu, pieniądze też trzeba jakieś tam zarobić na naprawę, więc to tak mi się wydaje, że ta cała diagnoza, jeszcze w międzyczasie wydech pospawałem, porobiłem. Także ponad 2 miesiące na pewno trwała ta cała na kilka razy naprawa, albo nawet 3 miesiące, także jest wszystko git. Jeżeli komuś to właśnie pomogło, jeżeli na coś Cię naprowadziłem, kliknij tam lajka, suba i zapraszam oczywiście do innych moich filmów. Pozdrawiam, cześć. Blue.